Okay, so we have a nice verse here. Chapter 7 we're reading from, Nectar Devotion. Samadhyana timidandasya janagana salakayam chaksus miritam jena tasmai shri gurave namaha shri chaitanya manavistam shapitam jena bhutale swayam upakara maya dadatvisa parantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatavar Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Saganaraganatan Vitam Sajivam Sadvaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwavanustuta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakapaturu Vascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nectar Devotion. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Saddharma Samstapako Lokanamitakarino Tribhuvane Manyo Saro Yajako Radha Krishna Parada Vinda Vajanan Nandena Mataliko Bande Rupa Sanatano Raghujago Sri Jiva Gopalago. Evidence regarding devotional principles, chapter 7. Rozdział 7. Dowody odnośnie zasad służby oddania. So in the last chapter, we were reading about the principles of devotion. There were 64 altogether. W poprzednim rozdziale czytaliśmy o 64 zasadach oddania. So here Rupa Goswami will give us the evidence why these principles are being given to us. A w tym rozdziale Śrila Rupa Goswami da dowody, skąd się wzięły te zasady. In the 11th canto of Srimad-Bhagavatam, Prabhupada tells Maharaj Nimi, "My dear king, please know for certain that in the material world there is no happiness. It is simply a mistake to think there is happiness here because this place is full of nothing but miserable conditions. Any person who is seriously desirous of achieving real happiness must seek out a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation." W 21 wersecie 3 rozdziału 11 kantu Srimad-Bhagavatam Prabhupada mówi do Maharaja Nimi: Mój drogi królu, zapewniam cię, że w tym materialnym świecie nie ma szczęścia. W błędzie jest ten, kto myśli, że jest tutaj jakieś szczęście, ponieważ miejsce to jest pełne jedynie niedoli. Jakakolwiek osoba, która poważnie pragnie osiągnięcia prawdziwego szczęścia, musi poszukiwać bona fide mistrza duchowego i poprzez inicjację przyjąć jego schronienie. So there's very important points are being made here. The first point, of course, that the material world is a place of suffering. Są tutaj poruszane różne bardzo ważne punkty. Pierwszym jest oczywiście to, że ten świat materialny jest miejscem niedoli. Unless we're convinced about this, then we're not qualified to accept a spiritual master. Jeśli nie jesteśmy przekonani co do tego, to nie jesteśmy kwalifikowani, by przyjąć mistrza duchowego. Because we'll accept a spiritual master in the wrong way, thinking he can make my life better here in the material world. Bo wówczas przyjmowalibyśmy mistrza duchowego z niewłaściwym nastawieniem, myśląc, że może on uczynić nasze życie w tym materialnym świecie szczęśliwym. In the material world there are many such gurus who claim if we listen to them and we take some therapy and some psychological help, and then we
remove our problems, neuroses, and so on, and be happy here. W materialnym świecie jest wielu takich guru, którzy mówią, że jeśli będziemy ich słuchać i przestrzegać ich nauk, to wówczas uwolnimy się od różnych neuros czy różnych problemów w tym materialnym świecie i będziemy mogli tutaj być szczęśliwi. Practically nobody is in the heart of their heart convinced that this material world is simply a place of misery. Ale praktycznie widzimy, że tak w głębi serca większość osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że ten świat jest miejscem niedoli. Therefore, we shouldn't go to Guru, because Guru is not, his business is not to try to adjust things here in the material world to make it a happy place. Osoba mająca takie nastawienie nie powinna zbliżać się do guru, gdyż guru nie jest osobą, która uczyni ten świat materialny szczęśliwym miejscem. The qualification, okay, so this is an important point. This is a qualification of the disciple. Więc to jest jeden ważny punkt opisujący kwalifikacje ucznia. If one has to be serious to seek out real happiness, which is only available on the spiritual side. Należy być spragnionym, by poszukać jedynie rzeczywistego szczęścia, które dostępne jest tylko z duchowej strony. Now here, Biblical Swami is going to give us the qualification of a spiritual master. A teraz Trivikrama Swami opisze kwalifikacje mistrza duchowego. The qualification of a spiritual master is that he must have realized the conclusion of the scriptures by deliberation and argument, and thus be able to convince others of these conclusions. Kwalifikacja mistrza duchowego jest taka, że musi on zrealizować konkluzję pism poprzez rozwagę i argumenty, tak aby być w stanie przekonać innych o tych konkluzjach. Such great personalities who have taken shelter of the Supreme Godhead, leaving aside all material considerations, are to be understood as bona fide spiritual masters. Everyone should try to find such a bona fide spiritual master in order to fulfill his mission of life, which is to transfer himself to the plane of spiritual bliss. Takie wielkie osobistości, które przyjęły schronienie najwyższego Boga, nie kierując się żadnymi materialnymi względami, mają być uważane za bona fide mistrzów duchowych. Każdy powinien starać się znaleźć takiego bona fide mistrza duchowego po to, aby wypełnić misję swojego życia, którą jest przeniesienie się na plan szczęścia duchowego. So that platform of spiritual bliss is ready to come here to the material world. Ta płaszczyzna duchowego szczęścia jest gotowa, by przyjść tu do świata materialnego. Goloka Premadana Harinama Sankirtan, the holy name is coming down. Święte imię schodzi tutaj. Similarly, the spiritual master is coming. Srila Prabhupada came down to the Bowery in New York City. Podobnie mistrz duchowy Prabhupada udał się do Bowery w Nowym Jorku. Bowery is the worst place in the whole city. Bowery to jest najgorsza dzielnica z całego miasta. When I was a middle class person living in the suburbs of New York, I wouldn't even go in a car through the Bowery. Gdy byłem nastolatkiem mieszkającym w Nowym Jorku, to nawet samochodem nie przejechałbym przez Bowery. Because there were people lying on the street and drunkards and so on. Tam byli ludzie, którzy leżeli na ulicy, było dużo pijaków i tak dalej. But Srila Prabhupada was living there. Prabhupada tam mieszkał. Next paragraph. The purport is that one should not accept as a spiritual master someone who is fool number one, who has no direction according to the scriptural injunctions, whose character is doubtful, who does not follow the principles of devotional service, or who has not conquered the influence of the six gratifying agents. Znaczenie tego jest takie, że nie należy przyjmować za mistrza duchowego kogoś, kto jest głupcem numer jeden, kto nie kieruje się zaleceniami Pism Świętych, kto jest wątpliwego charakteru, kto nie przestrzega zasad służby oddania, albo który nie pokonał wpływu 6 czynników zadowolenia zmysłów. So we learn from the Nektar of Instruction what are those six gratifying urges or vega that are pushing us. Z nektaru instrukcji dowiadujemy się o tych 6 impulsach nazywanych vega, które popychają nas. The first one is
vachavegam, the urge to talk. We can judge a person what they speak. Pierwszym z nich jest vachavegam. Jest to impuls, by mówić. Na podstawie tego, jak ktoś mówi, możemy osądzić daną osobę. Vachavegam, anasakrodavegam. So like that, we have to see if the spiritual master is pure in his conduct. Także na podstawie tych czynników możemy zobaczyć, czy mistrz duchowy jest czynny w swoim zachowaniu. The 6 agents of sense gratification are the tongue, the genitals, the belly, anger, the mind, and words. Anyone who has practiced controlling these 6 is permitted to make disciples all over the world. To accept such a spiritual master is the crucial point for its advancement in spiritual life. One who is fortunate enough to come under the shelter of a bona fide spiritual master is sure to traverse the path of spiritual salvation without any doubt. Te 6 czynników przyjemności zmysłowych to język, genitalia, żołądek, złość, umysł i słowa. Każdy, kto opanował te 6 czynników, może inicjować uczniów na całym świecie. Przyjęcie takiego mistrza duchowego jest zasadniczym punktem dla rozwoju w życiu duchowym. Ten, kto ma tyle szczęścia, aby przyjąć schronienie takiego bona fide mistrza duchowego, bez wątpienia pokona ścieżkę duchowego zbawienia. This is called surrender. To nazywa się podporządkowaniem. People don't like the idea of surrender because they trust themselves more than they do the spiritual master. Ludziom nie podoba się ta idea podporządkowania, gdyż ufają bardziej sobie niż mistrzowi duchowemu. They think it's horrible to be under someone else's authority. Myślą, że przyjęcie jakiegoś innego autorytetu jest czymś okropnym. And they remain under the authority of their own mind. I pozostają pod wpływem autorytetu własnego umysłu. So this is the general practice. Therefore, Srila Bhaktisiddhanta in his last days, he told his disciples, don't be discouraged that more people don't take to Krishna consciousness. Srila Bhaktisiddhanta w swoich ostatnich dniach powiedział swoim uczniom, nie bądźcie zniechęceni tym, że więcej osób nie przyjmuje świadomości Kryszny. More people don't take to Krishna consciousness because they're under the influence of Maya or illusion. Więcej ludzi nie przyjmuje świadomości Kryszny, gdyż jest pod wpływem Mai, czyli iluzji. And the only way we can get free from that Maya is to accept this crucial point of a bona fide spiritual master. Jedynym sposobem uwolnienia się od Mai jest przyjęcie tego głównego punktu, jakim jest przyjęcie mistrza duchowego. And to accept that the spiritual master knows better than me what's good for me. I przyjęcie, że mistrz duchowy wie lepiej ode mnie, co jest dla mnie dobre. Doesn't mean we lose our free will. To nie oznacza, że tracimy własną wolną wolę. The spiritual master is not guiding us for, you can say, his satisfaction. He's guiding us for our benefit. Ale mistrz duchowy nie prowadzi nas dla własnej satysfakcji, robi to dla naszej korzyści. But where our habit is not to trust anybody because we see that material world is full of cheaters. Ale naszym nawykiem jest nieufanie nikomu, gdyż widzimy, że ten materialny świat jest pełen oszustów. So we think the spiritual master is also going to cheat us. Więc myślimy, że mistrz duchowy również nas oszuka. So therefore we have to be convinced that Srila Prabhupada is our ever well-wisher, that the bona fide spiritual master always has our interest, our real interest at heart. Także musimy być przekonani, że mistrz duchowy jest naszym dobrze życzącą nam osobą, że nasz interes ma głęboko w swoim sercu. Otherwise, don't accept the spiritual master. A w przeciwnym razie nie przyjmuj mistrza duchowego. Simply causing him a disturbance. Powodując jedynie zakłócenia dla niego. Therefore, so we shouldn't argue with the spiritual master. Dlatego jest powiedziane, że nie należy tak argumentować z mistrzem duchowym czy kłócić się. Because by argument we'll never come to the right conclusion. Gdyż poprzez argumenty nigdy nie dojdziemy do właściwej konkluzji. We see in the Bhagavad Gita, the second chapter, Arjuna admits that he's confused. He doesn't know what to do. Therefore, he's ready to accept Krishna.
Widzimy w drugim rozdziale Bhagavad Gity, Arjuna mówi, że jest oszołomiony, nie wie co robić i dlatego jest gotowy przyjąć Krysznę. But here in the material world, everybody's thinking, I can make some adjustment and then be happy. Ale tu w materialnym świecie każdy myśli, że może dokonać pewnych przystosowań, by być szczęśliwym. To accept initiation from the spiritual master and receive an instruction from him. Sage Prabhuda continued to speak to the king as follows. My dear king, a disciple has to accept the spiritual master not only as the spiritual master, but also as the representative of the Supreme Personality of Godhead and the Super Soul. In other words, the disciple should accept the spiritual master as God because he is the external manifestation of Krishna. This is confirmed in every scripture, and a disciple should accept the spiritual master as such. Przyjęcie inicjacji od mistrza duchowego i otrzymywanie od niego instrukcji. Mędrzec Prabhuda mówił dalej do króla w ten sposób. Mój drogi królu, uczeń musi uważać swojego mistrza duchowego nie tylko za mistrza duchowego, ale także za reprezentanta najwyższej osoby Boga i duszy najwyższej. Innymi słowy, uczeń powinien traktować mistrza duchowego jak Boga, jako że jest on zewnętrzną manifestacją Kryszny. Potwierdzone jest to w każdym Piśmie Świętym i uczeń powinien zaakceptować mistrza duchowego jako takiego. Why the spiritual master won't cheat us? Because he doesn't require our service or he doesn't think about exploiting us. Dlaczego mistrz duchowy nas nie oszuka? Dlatego, że on nie potrzebuje naszej służby i nie myśli o tym, by nas wykorzystać. Whereas everybody we've met before, they all have some cheating propensity, and they may present it very sophisticatedly, but actually they're trying to take some advantage from us. Podczas gdy każdy inny ma tą skłonność do oszukiwania, także może prezentować się bardzo wyszukanie, ale ostatecznie chodzi mu o to, żeby w jakiś sposób odnieść korzyść z kontaktu z nami. But by examining Srila Prabhupada, we saw that he didn't have this tendency at all. He was perfectly happy in himself. He didn't require us to increase his happiness. Jednakże analizując przykład Srila Prabhupada, przekonaliśmy się, że on był całkowicie szczęśliwy sam w sobie, więc nie potrzebował nas, by powiększyć swoje szczęście. But at the same time, he was canvassing, he was preaching to people to come because he knew that would be pleasing to his spiritual master and Krishna. A jednocześnie on nauczał i zachęcał ludzi do przyłączenia się do świadomości Kryszny, wiedząc, że to będzie dobre zarówno dla nich, jak i dla Kryszny. It looked like he had some motive. He wanted to increase his disciples or something, and therefore he was just like an ordinary person. He also has a motive to become a big guru. Więc mogło się wydawać, że on ma pewne motywacje w tym przyciąganiu ludzi do Kryszny. Mogło się wydawać, że on chce zostać wielkim guru. Therefore we should examine the guru before accepting initiation to be convinced that he's not like that. Dlatego przed przyjęciem inicjacji powinniśmy sprawdzić guru, by przekonać się, że on nie jest taki. Like Chaitanya Mahaprabhu has instructed us, na danam, na janam, na sundaram, kavitam jagadisha kamahe. We don't want followers or beautiful women or money or something. Pan Chaitanya dał nam przykład w tej modlitwie Srimad-Bhagavatam, że nie powinniśmy pragnąć bogactw, pięknych kobiet, Money. Pieniędzy. Danam. Danam means wealth of some kind. Danam. Danam oznacza pewnego rodzaju bogactwo. So this is our tendency because everybody in the material world wants some advantage here. Dlatego, że każdy w materialnym świecie chce odnieść pewną korzyść. But Srila Prabhupada was happy to live by himself. He Ale didn't require. Srila Prabhupada był szczęśliwy, żyjąc samemu, on nie potrzebował niczego. He could live very simply and by himself and be happy. Mógł żyć bardzo prosto, samemu i być szczęśliwym. He told us how in the beginning he was wandering in New York for 1 year, but he felt satisfied. Powiedział nam, jak na początku
był sam, chodził po Nowym Jorku, ale był zadowolony. Rather, but he said that now with so many disciples and a big organization, it gives me a headache. I powiedział, że teraz, mając taką wielką organizację i tak wielu uczniów, to przyprawia mi o ból głowy. We saw practically everybody was coming to Prabhupada with their problems, and Prabhupada had to listen to them and try to help them. Widzieliśmy praktycznie, jak tak wiele osób przychodziło do Szrila Prabhupada ze swoimi problemami i Szrila Prabhupada musiał ich wysłuchać, spróbować im pomóc. One should learn Srimad-Bhagavatam seriously with all respect and veneration for the spiritual master. Hearing and speaking Srimad-Bhagavatam is the religious process which elevates one to the platform of serving and loving the Supreme Personality of Godhead. Należy bardzo poważnie uczyć się Srimad-Bhagavatam z całym szacunkiem i poważaniem dla mistrza duchowego. Słuchanie i mówienie o Srimad-Bhagavatam jest procesem religijnym, który wznosi nas do platformy służenia i kochania najwyższej osoby Boga. The attitude of the disciple should always be to satisfy the bona fide spiritual master. Then it will be very easy for him to understand spiritual knowledge. This is confirmed in the Vedas, and it will be further explained by Rupa Goswami that for a person who has unflinching faith in God and the spiritual master, everything becomes revealed very easily. Nastawieniem ucznia powinno być pragnienie zadowolenia bona fide mistrza duchowego. Wówczas z łatwością będzie on mógł zrozumieć wiedzę duchową. Jest to stwierdzone w Wedach i Rupa Goswami dalej wytłumaczy, że osobie, która ma niezachwianą wiarę w Boga i mistrza duchowego, wszystko zostaje z łatwością objawione. Next section. To serve the spiritual master with faith and confidence. Następny dział. Służenie mistrzowi duchowemu z wiarą i ufnością. Regarding accepting initiation from the spiritual master in the 11th canto of Srimad-Bhagavatam, 17th chapter, 22nd verse, it is stated by Lord Krishna, "My dear Uddhava, the spiritual master must be accepted not only as my representative, but as my very self. He must never be considered on the same level with an ordinary man, ordinary being. One should never be envious of the spiritual master, as one may be envious of an ordinary man. The spiritual master should always be seen as the representative of the Supreme Personality of Godhead, and by serving the spiritual master, one is able to serve all the demigods." W 11 kanto Srimad-Bhagavatam, w rozdziale 7, wersecie 27, znajduje się stwierdzenie Pana Kryszny odnośnie przyjęcia inicjacji od mistrza duchowego. Mój drogi Uddhavo, mistrza duchowego należy traktować nie tylko jak mego reprezentanta, ale jak mnie samego. Nigdy nie można uważać, że jest on na tym samym poziomie, co zwykła ludzka istota. Nigdy nie należy być zazdrosnym o mistrza duchowego, tak jak można być zazdrosnym o zwykłego człowieka. Mistrz duchowy powinien zawsze być uważany za reprezentanta najwyższej osoby Boga i poprzez służenie mistrzowi duchowemu jest w stanie służyć wszystkim Bogom. So it may take some time that we have this faith. I know, I remember in my own heart, it took a while before I had this kind of faith in Srila Prabhupada. Rozwinięcie tej wiary może zająć trochę czasu. Ja wiem to na własnym przykładzie, że zdobycie wiary w Srila Prabhupada potrwało pewien czas. Therefore, it's recommended that the disciple should test the spiritual master to see if he's actually representing Krishna. And similarly, the guru, spiritual master, should test the disciple to see that he's bona fide before accepting him. Dlatego na początku, przed przyjęciem mistrza duchowego, należy sprawdzić mistrza duchowego, żeby przekonać się, że on jest rzeczywiście bona fide. I podobnie też mistrz duchowy przed zaakceptowaniem ucznia sprawdza jego. Where are we now? Follow the footsteps of saintly persons. Yeah. In the Skanda Purana, it is advised that devotee follow the past acharyas and saintly persons because by such following, one can achieve the desired result with no chance of lamenting or being baffled in his progress. Podążanie śladami świętych osób. Skanda Purana poleca, aby bhakta podążał śladami acharyów i świętych osób z przeszłości,
ponieważ poprzez branie przykładu z takich osób można osiągnąć pożądane rezultaty bez ryzyka poniesienia porażki czy zawodu. So this is our process. Mahajana yena kata sapanta. We are following in the path of the great souls, Mahajan. Na tym polega nasz proces. My podążamy w ślady wielkich osób, Mahajanów. And we see, if we look at Srila Prabhupada, that he had full faith in his spiritual master and he was always trying to please him. I gdy spojrzymy na ślad Prabhupada, przekonamy się, że on miał pełną wiarę w swojego mistrza duchowego i chciał go zadowolić. That was his first interest, that to see that his spiritual master was pleased. Jego pierwszym zainteresowaniem było dopilnowanie, by jego własny mistrz duchowy był zadowolony. But that doesn't mean that we can't have our own personal desire and initiative how to serve Krishna. Nie oznacza to, że nie możemy mieć własnego pragnienia czy własnej inicjatywy odnośnie tego, jak zadowolić Krysznę. We're not robots that just mechanically following. Nie jesteśmy robotami, które jedynie mechanicznie podążają. There's a story like that. Maybe you know, Shivananda, about the disciple following the spiritual master, and the guru did something on the elephant, and the disciple thought that that's what he should also follow, just mechanically. Do you know the story? Well, there was something that the guru was riding on an, I don't know, horse or elephant, and some items were falling, and he didn't know. First, guru lost something that he didn't pick up. So the guru told him to pick up whatever falls. So then the horse passed stool, and the disciple picked it up too. So the guru gave the list, what should be picked up and what should not be picked up. And then the guru fell asleep and he fell off the horse. And since he wasn't on the list, they didn't know what to do. Yeah, so you can tell that story. I heard a little differently, but the purport is good. Tą wersję historii, jaką ja słyszałem, to była taka, że guru jechał na koniu i coś wypadło temu guru i uczniowie tego nie podnieśli. Więc guru miał pretensje, że oni nie podnieśli to, co spadło, jak on jechał na koniu. Więc następnym razem ten koń się wypróżnił. No i ci uczniowie dostali takie polecenie, żeby wszystko podnosić, co spada z konia. No to zebrali też te odchody. No i guru też był niezadowolony, więc dał im listę, co należy podnosić, gdy spadnie, a czego nie należy podnosić. No i tak jechali dalej, no i ten guru zasnął, spadł z konia, no więc oni patrzyli na tą listę, no nie było go na tej liście, no więc nie wiedzieli, co mają robić. Just like Hanuman, he was the best servant of Lord Rama, Sita Rama, but he was given the mission to give message to Sita, and after he accomplished that mission, then he took it on himself to burn Lanka. Tak jak Hanuman był wielkim sługą Sity i pana Ramachandry i dostał polecenie, żeby udać się na Lankę do Sity, żeby przekazać jej wiadomość. I po wykonaniu tej misji on sam z siebie przejawił inicjatywę, żeby spalić całą Lankę. Or in Srila Prabhupada's case, he was ordered by his spiritual master to preach in the West, and he did that. He established so many centers. Then by 1975, like that, Prabhupada gave his attention to India. Tak jak ślad Prabhupada, on dostał polecenie od swojego mistrza duchowego, żeby nauczać na Zachodzie. Także po wykonaniu tej misji sam z siebie w około 75 roku skoncentrował się na nauczaniu w Indiach. And he took money and men from the West to build projects in India. I brał zarówno uczniów, jak i pieniądze z Zachodu, żeby budować swoje projekty w Indiach. But still, it doesn't mean that the preaching in the West was hurt by that, but he put more emphasis on what he wanted to do. Oczywiście nie spodobało to, że misja na Zachodzie ucierpiała, ale wykorzystywał wszystkie środki do tego, co chciał robić. So the disciple is just not like a mechanical tool, but he has his own thinking also.
Także uczeń nie jest jakimś mechanicznym narzędziem, sam też myśli. I remember Srila Prabhupada once, I came to him after he had given me an assignment, and I said, Srila Prabhupada, I finished that assignment. Now, what would you like me to do? Pamiętam, jak kiedyś udałem się do Śrila Prabhupada po tym, jak wykonałem zadanie, które mi zlecił, i wówczas zapytałem, więc teraz Śrila Prabhupada, gdy wykonałem to zadanie, to co chciałbyś, żebym robił? And Srila Prabhupada asked me, well, what would you like to do? A Śrila Prabhupada zapytał mnie, a co ja chciałbym robić? I said, I can do whatever you want, Srila Prabhupada. Ja powiedziałem, jestem gotów zrobić cokolwiek zechcesz, Śrila Prabhupada. He said, yes, but I want to know what you want to do. What do you want to do? A on odpowiedział, tak, ale ja chcę wiedzieć, co ty chcesz robić. So again, he wanted me to do what I wanted to do. Or to Także see that. wówczas chciał zobaczyć, co ja chciałbym zrobić. So again, it's not like that we're just like a mindless slave under the order of the spiritual master. Także to nie jest tak, że my jesteśmy pozbawieni umysłu niewolnikami, wykonującymi jedynie polecenia mistrza duchowego. He expects us to use our intelligence. On oczekuje, byśmy wykorzystali własną inteligencję. This is the Brahminical qualification, to be independently thoughtful. I jest to cechą brahminiczną, żeby być niezależnie myślącym samemu. In the scriptures known as Brahma Yamala, it is stated as follows. If someone wants to pose himself as a great devotee without following the authority of the revealed scriptures, then his activities will never help him to make progress in devotional service. Instead, he will simply create disturbance for sincere students of devotional service. Those who do not strictly follow the principles of revealed scriptures are generally called sahajiya. Those who have imagined everything to be cheap and who have their own concocted ideas and who do not follow the scriptural injunctions. Such persons are simply creating disturbance in the discharge of devotional service. Pismo znane jako Brahma Yamala oznajmia jak następuje. Jeśli ktoś chce pozować na wielkiego bhaktę bez podążania śladami autorytetów, pism objawionych, wówczas jego działanie nigdy nie doprowadzi go do postępu w służbie oddania. Zamiast tego będzie przyczyną niepokoju dla poważnych studentów na ścieżce służby oddania. Ci, którzy nie przestrzegają ściśle zasad pism objawionych, są na ogół nazywani sahajia, tymi, którzy wszystko przyjmują bardzo tanio, którzy mają własne wymyślone idee i nie stosują się do zaleceń Pism Świętych. Takie osoby są jedynie przyczyną zakłóceń na ścieżce służby oddania. Here we see that the Shastra is in the center. The scriptural injunctions have to be followed in any case. Widzimy tutaj, że szastry są w centrum i należy przestrzegać ich w każdym przypadku. It's like Hanuman, you can say, created disturbance for Ravana, but that's also a scriptural injunction that the atheist should be driven out. Tak jak Hanuman, on spowodował wielkie zakłócenia Rawanie, ale to także jest zalecenie Pism Świętych, że ateistów należy przegonić. Or the same example where Srila Prabhupada is preaching in India, and that was also pleasing to his spiritual master because it was his desire to have an international society. Tak jak Śrila Prabhupada, gdy nauczał w Indiach, no to również zadowalało jego mistrza duchowego, gdyż on chciał stworzyć międzynarodowe towarzystwo. From the very beginning, he didn't make it a society for the Western world or Kryshna West or something. No, he wanted for the whole world. Od samego początku on nie stworzył tego jako towarzystwo dla zachodniego świata czy Kryszna West. Nie, stworzył towarzystwo dla całego świata. In this connection, an objection may be raised by those who are not in devotional service and who do not care for the revealed scriptures. An example of this is seen in Buddhist philosophy. Lord Buddha appeared in the family of a high-grade Kshatriya king, but his philosophy was not in accord with Vedic conclusions and therefore was rejected. Under the patronage of a Hindu king, Maharaja Ashoka, the Buddhist religion was spread all over India and the adjoining countries. However, after the appearance of the great stalwart teacher, Sankaracharya, this Buddhism was driven out beyond the border of India.
W związku z tym mogą powstać jakieś sprzeciwy ze strony osób, które nie są zaangażowane w służbę oddania i które nie dbają o pisma objawione. Przykład tego widzimy w filozofii buddystów. Pan Buddha pojawił się w rodzinie szlachetnego króla Kshatrii, ale jego filozofia nie była zgodna z konkluzją wedyjską i dlatego została odrzucona. Religia buddyjska rozprzestrzeniła się w całych Indiach i przyległych krajach pod patronatem hinduskiego króla Maharaja Ashoki. Jednakże po pojawieniu się potężnego nauczyciela Shankaracharyi, buddyzm został wyprowadzony poza granice Indii. The Buddhists or other religionists who do not care for revealed scriptures sometimes say that there are many devotees of Lord Buddha who show devotional service to Lord Buddha and who therefore should be considered devotees. In answer to this argument, Trivikrama Swami says that the followers of Buddha cannot be accepted as devotees. Although Lord Buddha is accepted as an incarnation of Krishna, the followers of such incarnations are not very advanced in their knowledge of the Vedas. To study the Vedas means to come to the conclusion of the supremacy of the personality of Godhead. Therefore, any religious principles which denies the supremacy of the personality of Godhead is not accepted and is called atheism. Atheism means defying the authority of the Vedas and decrying the great acharyas who teach Vedic principles for the benefit of the people in general. Buddyści czy inni religioniści, którzy nie dbają o pisma objawione, czasami mówią, że jest wielu wielbicieli Pana Buddy, którzy pełnią służbę oddania dla Pana Buddy i którzy z tego powodu powinni być uważani za baktów. Odpowiadając na ten argument, Srila Goswami mówi, że zwolennicy Pana Buddy nie mogą być przyjęci za baktów. Chociaż Pan Buddha jest przyjmowany z inkarnacją Kryszny, zwolennicy takich inkarnacji nie są bardzo zaawansowani w swojej wiedzy o Vedach. Studiowanie Ved oznacza uświadomienie sobie supremacji osoby Boga. Dlatego jakakolwiek zasada religijna, która przeczy supremacji osoby Boga, nie jest przyjmowana i jest nazywana ateizmem. Ateizm oznacza zaprzeczenie autorytetowi Ved i oczernianie wielkich acharyów, którzy głoszą nauki pism wedyjskich dla korzyści całej ludzkości. So this is the danger of Buddhism. They don't accept the Supreme Personality of Godhead. Takie jest niebezpieczeństwo buddyzmu, że oni nie przyjmują Boga najwyższej osoby. And therefore the Mayavadis are also avoided. Chaitanya Mahaprabhu said, don't hear from them because they also don't believe in the transcendental body of the Supreme Person. Dlatego Mayavadich również należy unikać. Czytania mówiłby ich unikać, dlatego że oni nie przyjmują ciała najwyższej osoby jako transcendentalnej. This is the principle of Vaishnavism. We believe that God has an eternal, transcendental body, that he's always existed. To jest zasada Vaishnavizmu, która mówi, że Bóg ma swoje własne, transcendentalne ciało i że istniał zawsze. Lord Buddha is accepted as an incarnation of Krishna in the Srimad-Bhagavatam, but in the same Srimad-Bhagavatam it is stated that Lord Buddha appeared in order to bewilder the atheist class of men. Therefore, his philosophy is meant for bewildering the atheists and should not be accepted. If someone asks, why should Krishna propagate atheistic principles? The answer is that it was the desire of the Supreme Personality of Godhead to end the violence which was then being committed in the name of the Vedas. The so-called religionists were falsely using the Vedas to justify such violent acts as meat-eating, and Lord Buddha came to lead the fallen people away from such a false interpretation of the Vedas. Also for the atheistic class, Lord Buddha preached atheism so that they would follow him and thus be tricked into devotional service to Lord Buddha or Krishna. W Srimad-Bhagavatam Pan Buddha jest przyjęty za inkarnacją Kryszny, ale w tym samym Srimad-Bhagavatam jest powiedziane, że Pan Buddha pojawił się w tym celu, żeby zwieść i oszołomić ateistyczną klasę ludzi. Zatem jego filozofia ma na celu zwiedzenie ateistów i nie powinna być przyjęta. Jeśli ktoś zapytuje, dlaczego Kryszna miałby propagować zasady ateistyczne, to odpowiedź jest taka, że najwyższa osoba Boga pragnął położyć kres gwałtom, które popełniono wówczas, powołując się na Vedy. Tak zwani religijni ludzie używali Ved dla wytłumaczenia takich aktów przemocy jak jedzenie mięsa i Pan Buddha pojawił się w tym celu, aby odwieść ludzi od takiej błędnej interpretacji Ved.
Również Pan Buddha głosił ten ateizm wśród ateistów, tak aby podążali za nim i w ten sposób zaangażował ich w służbę oddania dla Pana Buddy, czyli Kryszny. Any questions on this point? Prabhupada is giving us very important information here because there's so many impersonalists and Buddhists that we have to preach to. Czy są jakieś pytania odnośnie tego? Tutaj Śrila Prabhupada dał tak ważne instrukcje odnośnie impersonalistów i buddystów. We should acquaint ourselves with this section, understand these arguments from every side, and when we meet the atheists, Buddhists, and Mayavadi, we have to present the actual theistic conclusion that there is a God. Także powinniśmy zapoznać się z tym działem, że gdy w naszym nauczaniu napotkamy takich ateistów czy buddystów, to byśmy mogli użyć odpowiednich argumentów do udowodnienia, że jest Bóg. This is difficult with the Hindus because they've been trained up to think there are many gods. Why are you just saying Krishna? What about Ganesh? What about Shiva? So we have to understand, no, there's only one God. Jest to trudne w nauczaniu Hindusów, dlatego że oni są nauczeni, że jest tak wielu bogów, jak na przykład Ganesha czy Shiva i musimy być w stanie ich przekonać, że jest tylko jeden najwyższy Bóg. So we're also monotheistic. My również jesteśmy monoteistami. Generally, the secular people, they think there are three great monistic traditions in the world: the Jews, the Christians, and the Muslims. They don't include the Hindus. Religioniści uważają, że są tylko trzy wielkie monoteistyczne religie na świecie: chrześcijaństwo, judaizm i islam. Oni nie uważają hinduizmu za monoteistyczną religię. So that's okay because we're not Hindus. Ale to jest okej, dlatego że my nie jesteśmy Hindusami. We're Vaishnavas who are transcendental to any designation. My jesteśmy Vaishnavami, którzy są transcendentalni do wszystkich desygnatów. Our only position is a servant of the representative of Krishna. Naszą jedyną pozycją jest być sługi reprezentanta Kryszny. Any questions? Więc to są jakieś pytania? Inquiring about eternal religious principles. In the Naradiya Purana, it is stated, if one is actually very serious about devotional service, then all his purposes will be served without any delay. Poznawanie wiecznych zasad religii. W Naradiya Puranie jest powiedziane, jeśli ktoś jest rzeczywiście poważny odnośnie służby oddania, wówczas bezzwłocznie zostaną spełnione wszystkie jego cele. So this important point. Jest to ważny punkt. We have to be one-pointed in our desire to perform devotional service. Musimy mieć taki jeden cel w naszym pragnieniu, jakim jest pełnienie służby oddania. And we accept everything favorable for devotional service and we reject everything unfavorable. I powinniśmy przyjmować wszystko sprzyjające służbie oddania i odrzucać wszystko niesprzyjające. And we have to be serious about that. Musimy być poważni co do tego. But our mind is cheating us and we say, okay, well, later I'll become more serious. Now I have to do this. Now I have to do that. Ale nasz umysł oszukuje nas i mówimy, o, później staniemy się poważni. Teraz muszę zrobić to, teraz muszę zrobić tamto. This is the business of the mind to cheat us. To jest interesem umysłu, by nas oszukiwać. Therefore, guru is required to curve down this tendency to be our own guru. Dlatego potrzebny jest guru, by ukrócić tą tendencję naszego umysłu, który sam chciałby zostać naszym guru. Since time immemorial, the mind has been our guru. Od czasów niepamiętnych nasz umysł był naszym guru. But the mind is cheating us. Ale umysł oszukuje nas. Example is given that we may have an estate, let's say in Europe or something, and we're in America, so that estate is being maintained by some representative of ours. Jest podany przykład, że jeśli mamy jakąś posiadłość w Europie, a mieszkamy w Stanach, to jakiś nasz reprezentant zajmuje się tą posiadłością.
But if that agent is cheating us and he's taking the, the result of that estate or the proceeds from that estate and using it in his own way, then we can say we're in an awkward position. Ale jeśli ten nasz agent nas oszukuje i dochód z tej posiadłości sam wykorzystuje dla siebie, to jesteśmy w bardzo niezręcznej sytuacji. So this is our position. We've given power of attorney over to the mind to direct us. I taka jest właśnie nasza pozycja. Myśmy dali wszelkie pełnomocnictwa naszemu umysłowi, żeby on nas prowadził. And the mind is cheating us. I umysł oszukuje nas. Why is the mind cheating us? Dlaczego umysł nas oszukuje? Because it's following the senses. Gdyż podąża za zmysłami. And the senses want gratification. A zmysły chcą zadowolenia. And so we become degraded. Więc degradujemy się w ten sposób. Again, we come to the point of being worldly and materialistic. Znów dochodzimy do płaszczyzny, na której jesteśmy tacy światowi, materialistyczni. Therefore, this is a very good quote. If one is actually very serious about devotional service, then all other things will be served. Także to jest taki bardzo dobry cytat. Jeśli ktoś jest rzeczywiście poważny, wówczas bezwłocznie zostaną spełnione wszystkie jego cele. So we're looking for such serious candidates. Także poszukujemy takich poważnych kandydatów. Sometimes Prabhupada quoted that. We're looking for one moon. We don't care for millions of stars. Czasem Prabhupada cytował to, że my szukamy jednego księżyca, nie jesteśmy zainteresowani milionem gwiazd. One moon who is ready to surrender to this process of bhakti. Szukamy takiego jednego księżyca, który będzie gotów podporządkować procesowi bhakti. And kicks out everything else. I odrzuci wszystko inne. But we're afraid to do that. My się boimy tego. Therefore, our progress is very slow. Dlatego nasz postęp jest bardzo wolny. Residing in a sacred place, in the Padma Purana it is stated, for one who has given up his material sense enjoyment and has accepted the principles of devotional service, the opulence of Vishnu Loka, the kingdom of God, is awaiting. In the same Padma Purana, it is also said that for a person who has lived in Dwarka for 6 months, for 1 month, or even for 1 fortnight, there is awaiting elevation to the Vaikuntha Lokas, and all the prophets of Sarupya Mukta, the privilege of having the same four-handed features as Narayan. Zamieszkanie w świętym miejscu. You're breaking up. Zamieszkanie w świętym miejscu. W Skandapuranie jest również powiedziane, że tę osobę, która żyła w Dwalace przez 6 miesięcy, przez miesiąc, czy nawet przez 2 tygodnie, oczekuje promocja na Vaikuntha Loki i wszelkie korzyści Sarupya Mukti, przywilej posiadania tej samej czterolenkiej formy cielesnej co Narayana. In the Brahma Purana it is stated, the transcendental significance of Purushottam Kshetra, which is the 80 square mile field of Lord Jagannath, cannot be properly described. Even the demigods from higher planetary systems see the inhabitants of the Jagannath Puri as having exactly the same features of body as are possessed by one in Vaikuntha. That is, the demigods see the inhabitants of Jagannath Puri as being four-handed. W Brahma Puranie jest powiedziane, transcendentalne znaczenie Purushottama Kshetra, pola Pana Jagannatha o obszarze 80 mil kwadratowych jest nie do opisania. Nawet półbogowie z wyższych systemów planetarnych wiedzą, że mieszkańcy tego Jagannatha Puri posiadają dokładnie te same cechy cielesne, które posiada się na Wajkuntach. To znaczy, że półbogowie widzą mieszkańców Jagannatha Puri jako czterorękich. But when we go to Jagannath Puri and Vrindavan, why we don't see like that? Dlaczego nie widzimy tak, gdy udajemy się do Jagannath Puri czy do Vrindavan? The answer is because we're not perfect. Odpowiedź jest dlatego, iż nie jesteśmy doskonali. Even the pure devotee is more perfect than the demigods.
Czysty bhakta jest jeszcze potężniejszy niż półbóg. So we want to become pure devotees, then we'll see everything properly. My powinniśmy zostać czystymi bhaktami i wówczas wszystko będziemy widzieć właściwie. When there was a meeting of great sages at Namasharanya, Sutta Goswami was reciting Srimad-Bhagavatam, and the importance of the Ganges was stated as follows. The water of the Ganges are always carrying the flavor of tulasi offered at the lotus feet of Sri Krishna, and as such, the waters of the Ganges are ever flowing, spreading the glories of Lord Krishna. Wherever the water of the Ganges are flowing, all will be sanctified, both externally and internally. Podczas spotkania wielkich mędrców w Naimisharanya, Sutta Goswami recytował Srimad-Bhagavatam i wówczas w następujący sposób zostało podkreślone znaczenie Gangesu. Wody Gangesu zawsze unoszą zapach tulasy ofiarowanej lotosowym stopom Pana Sri Kryszny i dlatego wody te płyną wiecznie, głosząc chwały Pana Kryszny. Gdziekolwiek kierują się wody tej rzeki, uświęcają one wszystko zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Therefore, as I mentioned before, Prabhupada was interested to develop India, to have ISKCON in India developed. Dlatego, tak jak wspomniałem wcześniej, Śrila Prabhupada był zainteresowany rozwojem ISKCONu w Indiach. I just got a very glowing, or you can say, report from a senior sannyasi who I respect, how the preaching in India is going so well. Tak ostatnio właśnie dostałem raport od jednego starszego seniorina odpowiedzialnego za nauczanie w Indiach, który opisywał, jak wspaniale rozwija się nauczanie w Indiach. How so many students, young boys and girls of the high class intelligence are taking to Krishna consciousness. Jak tak wielu studentów, osoby bardzo inteligentne przyłączają się do świadomości Kryszny. This is what Srila Prabhupada saw, the potential of preaching in India. To właśnie Śrila Prabhupada widział ten potencjał nauczania w Indiach. Therefore, he spent so much time there to develop the projects and to preach to the Indian people. Dlatego tak wiele czasu poświęcił tam w Indiach, by rozwijać różne projekty i nauczać ludzi w Indiach. So our instruction was that we should visit India regularly, see the holy places, take benefit from them, but generally we're expected to preach in our own country where we know the people and we can best preach to according to their psychology and so on. My dostaliśmy instrukcję, żeby regularnie jeździć do Indii, odwiedzać te święte miejsca, ale na ogół powinniśmy nauczać w naszym własnym kraju osób, których psychologię najlepiej rozumiemy i najlepiej możemy do nich dotrzeć. Okay, any questions? Są jakieś pytania? Okay, we'll do one more paragraph. Przeczytamy jeszcze jeden akapit. To accept only what is necessary. Przyjmowanie tylko tego, co niezbędne. In the Naradiya Purana, it is directed. One should not accept more than necessary if he is serious about discharging devotional service. The purport is that one should not neglect following the principles of devotional service, nor should one accept the rulings of devotional service, which are more than can be easily performed. W Naradiya Puranie znajduje się wskazówka tej treści. Jeśli jest się poważnym odnośnie pełnienia służby oddania, to nie należy przyjmować więcej, niż to jest konieczne. Znaczenie tego jest takie, że nie powinno się lekceważyć przestrzegania zasad służby oddania, ani też nie należy przyjmować tych zasad regulujących, których nie jesteśmy w stanie spełniać z łatwością. For example, it may be said that one should chant the Hare Krishna mantra at least 100,000 times daily on his beads. But if this is not possible, then one must minimize his chanting according to his own capacity. Generally, we recommend our disciples to chant at least 16 rounds on their japa beads daily, and this should be completed. But if one is not even able to chant 16 rounds, then he must make it up the next day. He must be sure to keep his vow.
Na przykład może być powiedziane, że mantrę Hare Kryszna należy mantrować na kanałach medytacyjnych przynajmniej 100 000 razy dziennie. A jeśli nie jest to możliwe, wówczas należy zmniejszyć liczbę intonowanych mantr odpowiednio do swoich możliwości. Na ogół my polecamy naszym uczniom, aby dziennie intonowali przynajmniej 16 rund na kanałach medytacyjnych i tego należy przestrzegać. A jeśli jakiegoś dnia ktoś nie jest w stanie intonować nawet 16 rund, wówczas musi dokończyć je następnego dnia. We can see the Lord was serious. He didn't compromise the principle that all his disciples, initiated disciples, should chant 16 rounds without fail. And if we fail one day, then we have to make it up the next day. Widzimy, że Prabhupada był bardzo ścisły odnośnie tego, że wszyscy jego uczniowie powinni intonować 16 rund, a jeśli któregoś dnia im się to nie uda, to powinni dokończyć to następnego dnia. If he does not strictly follow this out, then he is sure to be negligent. That is offensive in the service of the Lord. If we encourage offenses, we shall not be able to make progress in devotional service. It is better if one fixes up a regular principle according to his own ability and follows that vow without fail. That will make him advanced in spiritual life. Musi niezawodnie dotrzymać swojej obietnicy. Jeśli nie przestrzega tego ściśle, wówczas z pewnością będzie niedbały i niestaranny. A w służbie oddania dla Pana jest to obrazą. Popełnianie obraz uniemożliwia postęp w służbie oddania. Lepiej już dostosować te regulujące zasady do swoich możliwości i wówczas przestrzegać bez zawodu. W ten sposób będzie można uczynić postęp w życiu duchowym. Okay, any questions? Czy są jakieś pytania? Guru Maharaj, Hare Krishna, you told an example about moon and stars, that we are like stars and our progress is very slow. My question is, how then to become this moon? Guru Maharaj, mówiłeś o tym, że są gwiazdy i księżyc i że my jesteśmy takimi spadającymi gwiazdami, więc w jaki sposób możemy zostać księżycem? Yeah, we have to be very serious about our devotional service. Tak, powinniśmy być bardzo poważni o nasze oddanie. Then, in course of time, we'll become... Was that Mitari? Mitari, yes. That was by mistake. He pressed the micro unmute. So that means that those who are strictly following Prabhupada's direction, 16 round, 4 regular principles, then they'll make progress. It's guaranteed if we do that. To znaczy, że ci, którzy ściśle przestrzegają nauk Prabhupada, intonując 16 rund dziennie i przestrzegając 4 zasad, wówczas oni mają gwarantowany postęp. And gradually we'll become moon-like. I wówczas stopniowo staniemy się podobni do księżyca. But someone may criticize, you're not so perfect. How are you moon-like? Ktoś może krytykować, nie jesteś taki doskonały, w jaki sposób jesteś podobny do księżyca. The tendency to find fault is so strong that even advanced devotee may be criticized. Tendencja znajdywania błędów jest tak silna, że nawet zaawansowany bhakta może być krytykowany. But the answer is that even the moon, there's some pockmarks, but still we accept it as the light of the moon as very beneficial and pleasing. Ale odpowiedź jest taka, że nawet księżyc ma pewne plamy, które mogą być uważane za wady, ale tak mimo to światło księżyca jest bardzo przyjemne. We should give up this fault-finding mentality, which is like the fly looking for the stool, and become like a bee looking for the honey. Więc powinniśmy wyzbyć się tej tendencji do krytykowania i przestać być niczym mucha, która szuka odchodów. Powinniśmy raczej stać się jak pszczoła, która szuka miodu. We saw some of Prabhupada's disciples develop that
mood to even criticize Srila Prabhupada. Widzieliśmy, jak niektórzy uczniowie Śrila Prabhupada nawet rozwinęli ten nastrój krytykowania Śrila Prabhupada. And then they became atheists. I wówczas stali się ateistami. So, that's okay, Nitya Priya? I Priya, czy to odpowiada na twoje pytanie? Guru Maharaj, but where to get this seriousness? Does it come only from association and like it was read before reading Srimad-Bhagavatam, or there are some other tools? Ale skąd zdobyć tą szczerość i powagę? Czy są jakieś narzędzia służące temu? Yeah, what we just read today from the Nectar Devotion should be sufficient to make us very serious. Tak, to co czytaliśmy dzisiaj w Nektarze Oddania, to powinno wystarczyć, żeby uczynić nas poważnym. What was the first principle that was discussed? Jaka była pierwsza zasada, którą omawialiśmy? That there's no happiness in the material world. Że nie ma szczęścia w materialnym świecie. If we're convinced on this point, then naturally we'll become serious about spiritual life. Jeśli będziemy przekonani co do tego, to naturalnie staniemy się poważni co do życia duchowego. Why not accept this point? Więc dlaczego nie przyjąć tego punktu? But the mind will say, no, I can be happy. Ale umysł mówi, nie, mogę być szczęśliwy. As soon as I have a child, then I'll be happy. Gdy tylko będę mieć dziecko, będę szczęśliwy. As soon as I have a husband, I'll be happy. Gdy tylko będę mieć męża, będę szczęśliwa. Everybody has that problem with their mind, so we have to become serious to see there's no happiness here. Każdy ma ten problem, także musimy być przekonani, że nie ma tutaj szczęścia. There is happiness on the spiritual side. Jest szczęście, ale na duchowej stronie. So we should become very eager to relish that spiritual happiness. Także powinniśmy być bardzo spragnieni i by cieszyć się tym duchowym szczęściem. I was reading about how Radharani was being offered to become, coronated as the Queen of Vrindavan. Czytałem historię, jak kiedyś się Radharani zaoferowano, że zostanie ukoronowana królową Vrindavany. So she was considering, is this going to make me happy? I ona zastanawiała się, czy to spowoduje, że będę szczęśliwa? Because she was looking for, she mentions there that, will my hair stand on end? Will tears come to my eyes? Tak rozważała, czy moje włosy staną dęba, czy łzy będą płynąć mi z oczu. So that's what she was looking for. Tego szukała. She didn't care for position or something. Jej nie obchodziła pozycja, ani nic takiego. But she was ready to accept that position because the other gopis, they wanted her to be the queen. Ale była gotowa przyjąć tą pozycję, gdyż inne gopi chciały, by ona była królową. But her mind was, let me go or let me do what will bring me real ecstasy. Ale w swoim umyśle ona była zainteresowana tym, co mi da rzeczywistą ekstazę. There's no ecstasy in the material world. Nie ma ekstazy w tym materialnym świecie. Simply chewing the chewed. Jest to jedynie przeżuwanie przeżutego. So we have to come to that conclusion, whether we read it from Srimad-Bhagavatam, Nectar Devotion, Bhagavad Gita, whatever, we have to be convinced on this point. Także musimy dojść do tej konkluzji, bez względu na to, czy czytając Bhagavad Gita, Srimad-Bhagavatam, czy Nektar Oddania, musimy być przekonani co do tego punktu. Then we can show the moon-like qualities. I wówczas możemy ukazać te podobne księżycowi cechy. How is that? Because Krishna will use us and then we become extraordinary person. Jak to możliwe? Bo Kryszna będzie nas używać i w ten sposób staniemy się niezwykłymi osobami. So it's open to everyone. I to jest otwarte dla wszystkich. Just agree to be used by Krishna. Musimy jedynie zgodzić się na to, by być użytym przez Krysznę. Instead of competing with him. Zamiast współzawodniczyć z nim. Anyone else? Ktoś inny? This question from Mataji Kishori.
if we preach to a person that Krishna will help to solve his problems, does it mean that we put a seed of wrong belief in the heart of such person? Again? She's saying that if we preach to somebody that Krishna will solve all our problems, will that make them doubtful? Aha, jeśli nauczamy kogoś, że jeśli ktoś podporządkuje się Krysznie i to podporządkowanie rozwiąże wszelkie jego problemy, to czy to może spowodować, że u tej osoby pojawią się wątpliwości? No, that's what Krishna himself says. Nie, to jest to, co Kryszna sam mówi. He says, just surrender it to me, ma suchaha, sarvadharma prityaja, mamekam saranam. Give up everything, surrender unto me, and then you won't have any problems. Mówi, porzuć wszystko, podporządkuj się mnie i wówczas nie będziesz miał żadnych problemów. But to surrender to Krishna means we have to follow Krishna's instruction, which is accept the bona fide spiritual master in parampara. Ale podporządkowanie się Krysznie oznacza przyjęcie instrukcji Kryszny, którą jest przyjęcie mistrza duchowego w systemie parampara. Then we can be happy even in this material world. Wówczas możemy być szczęśliwi nawet w tym materialnym świecie. This is described in the 14th chapter, text 20, that the devotee can experience nectar even in this life. Jest to opisane w 20 wersecie 14 rozdziału, że bhakta może być szczęśliwy nawet w tym życiu. Because he's transcended the modes of material nature. Dlatego, że pokonał siły natury materialnej. So that's up to us. Także to zależy od nas. You want to transcend the material nature or you want to enjoy the material nature? Czy chcesz przekroczyć naturę materialną, czy chcesz cieszyć się naturą materialną? What's your choice? Co wybierzesz? Anyone else? Jakieś inne pytania? Okay, then we'll stop here. Dobrze, skończymy tutaj. And we'll see you again on Sunday. I znów zobaczymy się w sobotę. W niedzielę. Szlachy wikramaczki! Jai! Dziękujemy bardzo.